Okej, witam wszystkich. Ja mam na imię Tomek. Pracuję w firmie Royalman, gdzie od już ponad 9 lat tworzę projekty, które jako software house mamy przyjemność dostarczać naszym klientom. Dzisiaj opowiem trochę o wyliczaniu wyrażeń algebraicznych w języku Ruby i o tym, w jaki sposób praktycznie też wykorzystaliśmy na jednym z naszych projektów. Na początku zdefiniujmy sobie problem, o czym tak naprawdę to wszystko będzie. Mamy tutaj taką prostą formułę matematyczną, wyrażenia algebraiczne. Ten przykład odnosi się do wyliczania powierzchni ścian w jakimś tam pomieszczeniu. Mamy 4 ściany, 3 tak naprawdę długości, 3 wymiary. I teraz na podstawie wartości tych zmiennych, które reprezentują te wymiary, chcemy poznać jakby wynik tego działania. Problem jest praktyczny, gdyż jak wspomniałem, mieliśmy okazję się z nim zmierzyć na jednym z projektów, który dotyczy branży budowlano-architekturalnej, że tak powiem. I tam taki przykład podam. Musimy wyliczyć koszt jakiegoś tam elementu, dajmy na to, nie wiem, układamy płytki w pomieszczeniu, więc potrzebujemy jakąś tam ilość tych płytek. Tą ilość możemy podać na przykład w metrach kwadratowych. Jednak na projekcie jakimś tam budowlanym, architektonicznym mamy wymiary długość i szerokość pomieszczenia. Więc teraz na podstawie jakby już tych dwóch zmiennych potrzebujemy obliczyć ilość, powiedzmy, tych płytek. Takich przykładów realnych można wymyślać wiele, jednak tak, żeby jakby uzmysłowić, co to jest za problem, w jaki sposób możemy go sobie wyobrazić w takim codziennym życiu. Pierwsze rozwiązanie, na które wpadamy, w jaki sposób możemy sobie poradzić z tego typu wyrażeniem w języku Ruby, to jest użycie metody eval. To jest rozwiązanie bardzo naiwne, pewnie najprostsze, ale bardzo naiwne. To jest po prostu, wiedząc, że funkcja eval wykonuje, powiedzmy, dowolny kod w języku Ruby, a takie wyrażenie algebraiczne jest też poprawnym wyrażeniem. Możemy jej użyć do obliczenia wartości, zakładając, że mamy wartości tych zmiennych. Jak wygląda taki najprostszy kod? Tutaj też od razu na wstępie powiem, że już wolałem jakby użyć takiego sposobu na podstawienie wartości tych zmiennych, niż po prostu na przykład dynamiczne generowanie tych zmiennych i podstawianie wartości do nich, bo tutaj już się naprawdę prosimy o kłopoty. W każdym razie takie najprostsze rozwiązanie wygląda tak. W zasadzie pierwsze, co nasuwa się, to czy to jest dobrze i dlaczego to jest źle. Otóż właśnie, jak wspomniałem, funkcja eval potrafi wykonać nam tutaj dowolny kod w Rubym, więc nie trudno sobie wyobrazić, jeżeli to wyrażenie algebraiczne zawiera jakiś wstrzyknięty, niepożądany kod w Rubym. Tutaj zakładamy, że jest to poprawna formuła matematyczna, wystarczy obliczyć wartość całości na podstawie wartości zmiennych. W tym wypadku po prostu zwykłym gsubem podstawiamy sobie pod każdą znaną zmienną jej wartość. Koniec końców dostajemy tak naprawdę wyrażenie arytmetyczne, gdzie mamy same wartości liczbowe plus operatory. No i tutaj eval nam potrafi zwrócić wyliczone wyrażenie. No, jak wspomniałem, jest to oczywiście rozwiązanie bardzo słabe pod względem security, ponieważ jeżeli tutaj ktoś podał nieprawidłową formułę typu, czy to operacja, możemy wykonywać jakieś, nie wiem, operacje w file systemie, czy nie wiem, wyświetlenie czegokolwiek, no to tutaj jest bardzo niebezpieczne, więc to jest dlatego jakby to najprostsze rozwiązanie jest też najbardziej naiwnym.
Przychodzi następnie na myśl rozwiązanie numer 2, w jaki sposób możemy poprawić użycie metody eval. I tutaj taki przykład na dość restrykcyjne podejście. O co tutaj chodzi? Potrzebujemy najpierw zwalidować tą formułę. Tutaj przyjąłem taką najprostszą walidację, która, jak właśnie widać, jest najbardziej restrykcyjna, to znaczy najpierw podstawiamy sobie wartości tych zmiennych do stringa właśnie z tą formułą i koniec końców sprawdzamy, czy jest to poprawne wyrażenie arytmetyczne. Może nawet nie tyle poprawne wyrażenie arytmetyczne, co czy zawiera dozwolone znaki, które mogą być w takim wyrażeniu. Tutaj zakładamy, że to mogą być cyfry, mogą być operatory dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia plus ewentualne nawiasy. No i to jest w porządku. To jakby to rozwiązanie działa, z tym, że ograniczamy się dosyć mocno, ponieważ no, to jest takie rozwiązanie takiego najprostszego przypadku, kiedy po prostu mamy jakieś wyrażenie zbudowane tak naprawdę tylko ze zmiennych i operatorów pomiędzy nimi. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, że potrzebujemy użyć może jakichś funkcji matematycznych, może jeszcze jakichś innych operatorów, coś co koniec końców też jest poprawnym wyrażeniem, ale jednak tutaj jakby wycinamy tą możliwość. Dlatego tutaj mamy jeszcze rozwiązanie numer 3, które już się wydaje takie naprawdę pro. To znaczy budujemy abstract syntax tree, czyli drzewo rozbioru syntaktycznego. Brzmi to może dosyć groźnie, ale jak się okaże, koniec końców wyjdzie dosyć prosto. To jest tak naprawdę metoda znana, powiedzmy, z teorii informatyki, czyli no coś teoretycznego. Zaraz właśnie opowiem, jak to dokładnie działa, ale okazuje się, że tak naprawdę ta teoria ma też odniesienie w praktyce i tak się robi też. Tutaj mamy taki diagram, w jaki sposób powinniśmy sobie poradzić z tym całym wyrażeniem. Czyli jakby na wejściu mamy stringa z tą formułą naszą, algebraiczną. Ta formuła jest wejściem skanera, czyli analizatora leksykalnego. Zadaniem skanera, jeszcze język angielski ma na to określenie tokenizer, jest podział tego stringa z tą formułą na kawałki. Fragmenty, które odzwierciedlają, jakby to określić, różne byty. Czyli osobno tutaj wydzielamy z całej formuły. Są nawiasy, są operatory, są jakieś tam nazwy, które możemy identyfikować jako zmienne, są jakieś ciągi znaków, które możemy identyfikować jako liczby i tak dalej, i tak dalej. Czyli już z takiego jednorodnego stringa, który jest formułą, robimy tak naprawdę ciąg tokenów. I to jest wyjście naszego skanera. Wyjście skanera staje się wejściem parsera, czyli analizatora syntaktycznego. Z tak podzielonego wyrażenia budujemy sobie właśnie abstract syntax tree. Jak takie drzewko wygląda? Tutaj od razu powiem, że to jest taka wersja skrócona drzewka, ponieważ ten analizator syntaktyczny, on operuje na gramatyce. To znaczy gramatyka jest zbiorem, powiedzmy, reguł, które pozwalają nam określić, czy to wyrażenie, które na początku mieliśmy, jest poprawnym wyrażeniem algebraicznym. I na podstawie reguł tej gramatyki jest budowane takie drzewko. Jak powiedziałem, to jest i tak wersja uproszczona tego drzewka, ponieważ ono tutaj nie zawiera informacji, z której reguły skorzystano, żeby jakby rozebrać, powiedzmy, to wyrażenie, ale mniej więcej tak to się przedstawia. Tutaj w tym wypadku liśćmi tego drzewka są zmienne oraz stałe, jakby z tej formuły. Są połączone operatorami i koniec końców wykonując w określonym porządku, czyli jakby przechodząc to drzewko, dostajemy właśnie tą formułę wyliczoną. Czyli jeżeli sobie podstawimy pod zmienne teraz już konkretne wartości,
i będziemy sobie przechodzić po tym drzewku, no to jako końcowy wynik w tym korzeniu tego drzewa dostajemy rezultat taki ostateczny tego działania. I teraz pytanie właśnie, czy musimy to implementować? No, może się wydawać, że to wygląda, brzmi trochę strasznie, te wszystkie fazy, budowanie tego drzewka, przechodzenie po tym. Odpowiedź brzmi na szczęście nie, ponieważ ktoś zrobił to za nas. I taka robota została zrobiona w gemie Dentaku. Dentaku to po japońsku kalkulator. I myślę, że ta nazwa bardzo dobrze oddaje, co ten gem robi. Teraz jak wygląda kod, który wylicza nam to wyrażenie? Jest bardzo prosty. To jest tak naprawdę tylko inicjalizacja jakby obiektu kalkulatora i wywołanie jednej metody, do której trzeba przekazać formułę i hasza z wartościami zmiennych. Oczywiście to jest najprostszy przykład. Dentaku też potrafi trochę więcej. Tutaj mamy na przykład opcję case sensitive, to znaczy, że jakby domyślnie Dentaku nie robi nam tutaj różnicy, czy zmienne są pisane wielkimi czy małymi literami, aczkolwiek możemy na to zwracać uwagę i tutaj jest ten przypadek. Jeżeli byśmy się wrócili do poprzednich slajdów, gdzie użyliśmy funkcji eval, to tam dla uproszczenia jakby przyjąłem, że jakby to wyliczanie jest case sensitive. Po prostu GSOP podstawia nam konkretne wartości pod konkretne stringi, pod konkretne napisy. Coś innego? Wreszcie, wsparcie dla funkcji. Jak wspomniałem przy okazji tej poprawionej wersji użycia metody eval, tutaj jakby odcięliśmy się od możliwości używania jakichś funkcji matematycznych. Oczywiście, gdybyśmy rozbudowali bardziej tą walidację naszą, żeby jeszcze dopuszczać taką możliwość, nie ma problemu. Tylko tyle, że jakby komplikujemy sobie trochę tą sytuację i ogólnie ten kod, który odpowiada nam za wyliczanie wartości. W przypadku Dentaku jest to banalne. Po prostu od kopa dostajemy możliwość używania takich standardowych funkcji matematycznych dostępnych w Rubym. Oprócz tego w prosty sposób możemy dodawać sobie, definiować sobie własne funkcje. Więc to jest też taki plus. Teraz chciałbym zaprezentować właśnie taką demonstracyjną aplikację i w kodzie powiedzmy jak to wygląda i jak to działa, żebyście też mogli sobie jakby wyobrazić, o czym tutaj też mówimy. Na potrzeby prezentacji przygotowałem prostą aplikację napisaną w Sinatrze. Widzimy tutaj dwie akcje, stronę główną i metodę evaluate, w której jest używana klasa evaluator. Jest to serce jakby tej aplikacji. Mamy zdefiniowaną listę zmiennych, których używamy na stronie. Niektórych wartości wymagamy od użytkownika. Zasadniczo wszystkie obliczenia wywołują się w klasie strategii. Są przygotowane 3 strategie, które zostały omówione. Możemy zacząć od tej najprostszej, to jest Naive Eval Strategy. Jak widzimy, jest to po prostu podstawienie wartości zmiennych, podstawienie zmiennych ich wartościami za pomocą GSUB'a. A teraz jak to wygląda w praktyce? Wynik 9 jest poprawny. Gdybyśmy chcieli tutaj wstrzyknąć kod, może to być dowolny kod Rubiego, to zobaczymy, co się stanie.
Oczywiście ten kod także zostanie wykonany. Dlatego jak widzimy, jest to metoda bardzo niebezpieczna i należy ją zabezpieczyć. Dlatego też druga strategia jest trochę mądrzejsza. To znaczy tutaj dopuszczamy już tylko i wyłącznie te zmienne, które są zdefiniowane i walidujemy formułę już po podstawieniu wartości. Jeżeli ta formuła zawiera jakiekolwiek znaki inne niż cyfry oraz znaki działań oraz nawiasów, a wtedy uznajemy taką formułę za niepoprawną. Spróbujemy teraz użyć tej drugiej strategii. Sprawdźmy, czy ona działa. Tak, rezultat jest prawidłowy. I teraz gdybyśmy spróbowali wstrzygnąć kod lub na przykład użyć jakiejkolwiek innej zmiennej, widzimy, że formuła jest niepoprawna, ponieważ nie przeszła naszej walidacji. I ostatnia strategia dostępna tutaj w wersji demonstracyjnej aplikacji to już jest użycie Dentaku. Jak widzimy, w bardzo prosty sposób wywołujemy po prostu metodę evaluate na obiekcie kalkulatora. Zapiszmy. Sprawdzimy także, czy wielkość liter ma znaczenie. Domyślnie nie ma. Rezultat jest ten sam. Mamy oczywiście do dyspozycji także nawiasy. Gdybyśmy chcieli dodatkowo tutaj wstrzygnąć jakiś inny kod, oczywiście tutaj formuła jest niepoprawna. Dostajemy błąd parsowania z Dentaku. Oczywiście kod jest wrzucony na GitHuba. Tutaj jest dostępny pod tym adresem. W razie jakichś tam pytań, uwag, również jestem do dyspozycji. Można śmiało pisać do mnie. Jeszcze kilka słów o firmie. Zachęcam do aplikowania do nas. Jeśli chcecie pracować nad tego typu projektami, to jak najbardziej jesteśmy otwarci. Cały czas prowadzimy nabór na programistów. Jeżeli jesteś junior deweloperem, zapraszamy. Także będziemy bardzo szczęśliwi móc współpracować z nowymi ludźmi. Z mojej strony już tyle. Dziękuję za uwagę. Jak wspomniałem, gdyby jeszcze były jakieś pytania czy wątpliwości, to ja też jestem do dyspozycji. Prezentacja będzie dostępna pewnie gdzieś na stronie, kod jest wrzucony na GitHuba, więc też jestem jakby otwarty tutaj na jakieś propozycje czy wnioski. Dziękuję bardzo.